było słowo, które jednoznacznie kojarzyło się z III Rzeszą. Zaprogramować ludzi na określony sposób myślenia, czyli można poświęcić ludzi dla ratowania planety. Czujesz się bezpiecznie w Warszawie jako kobieta? Z każdego człowieka będzie można zrobić perfekcyjnego więźnia. Geopolityczna Europa. Odwołam się tutaj do sprawy Holokaustu po prostu, że chcą z Europy utworzyć jedno imperium centralnie zarządzane. Problemów związanych właśnie z Zielonym Ładem. Europa zapomniała, co się działo w czasie III Rzeszy. Czy my będziemy przez to biednieć, jak Nikt na tym tak bardzo nie skorzystał jak Niemcy. Unia Niemiecka? Państwa polskiego już nie ma. Gościem dzisiejszego odcinka jest Magdalena Ziętek-Wielomska, prezes Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona, publicystka, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych, działaczka społeczna. Zajmuje się sterowaniem społecznym, cybernetyką i filozofią. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest Magdalena Ziętek-Wielomska. Cześć Magdo. Witaj serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy wreszcie porozmawiać. Dziś jesteśmy w Warszawie, w studiu Comparik. Dziękujemy za przyjęcie, bo tutaj dzięki uprzejmości możemy nagrywać właśnie te wywiady w stolicy. No i dziś będziemy rozmawiać o Unii Europejskiej. Niewątpliwie jesteś osobą, która sporo wie o właśnie Unii. No i pierwsze pytanie od razu ze środka tej Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej. I to można powiedzieć, że to jest pytanie o kobiety. No bo przecież pani poseł Zajączkowska-Hernik w swoim wystąpieniu pani Urszuli von der Leyen powiedziała, można powiedzieć, to, co wielu z nas chciałoby powiedzieć, tą całą prawdę. No i chciałem zapytać, jak ty, jako kobieta trzecia, same kobiety w tym pytaniu, jak ty zareagowałaś na to, co tam się wydarzyło niedawno? Pani Ewa powiedziała to, co bym chętnie sama powiedziała i tak jak powiedziałeś, nie jeden z nas, prawda, czy nie jedna z nas rzeczywiście w zwięzły sposób wyraziła właściwie esencję tego, co rzeczywiście można pani Urszuli i kierowanej przez nią Komisji Europejskiej absolutnie zarzucić, więc ja się bardzo cieszę, że te słowa wybrzmiały. Były też bardzo ciekawe reakcje. W Polsce widać było, jak społeczeństwo się podzieliło, prawda, jedni się wstydzili, bo przecież najważniejsze to jest to, żebyśmy byli głaskani przez Zachód, chwaleni przez Zachód, więc ci, którzy uważają, że naszą najwyższą cnotą jest być, prawda, tutaj głaskanym przez Zachód, no to ci się czuli zażenowani, prawda. Druga grupa była absolutnie zachwycona. No pojawiły się też głosy z zagranicy i to cieszy, prawda, i to cieszy, że jej głos został też zauważony poza Polską. Ja kilka lat temu, jak miałam jeszcze gdzieś tam kontakty właśnie do naszych europosłów, w poprzedniej kadencji, jak jeszcze mieliśmy polską reprezentację, właśnie tą, nazwijmy tą antysystemową w Europarlamencie, to wtedy mówiłam o potrzebie stworzenia czegoś takiego jak międzynarodówka eurosceptyków, ponieważ tamta strona jest, nazwijmy to, euroentuzjastów, jak niektórzy o tym mówią, no jest bardzo dobrze zorganizowana, natomiast właśnie eurosceptycy są rozproszeni gdzieś tam w swoich własnych narodowych strukturach, ale no mam nadzieję, że teraz gdzieś tutaj dojdzie też do jakiejś takiej wymiany kontaktów i zobaczymy, że w gruncie rzeczy wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Wspomniałaś właśnie o tych eurosceptykach. Ja nie wiem, czy nazwać można tych ludzi eurosceptykami, a może po prostu ludźmi, którzy realnie łączą kropki, obserwują, bo przecież ja pamiętam, jak wchodziliśmy do Unii, to bardzo się cieszyłem, ale myślę, że można podkreślić to, i to nie jest nic odkrywczego, że dzisiejsza Unia nie jest tą Unią, do której wchodziliśmy 20 lat temu. Chciałem zapytać, Magdo, czy to, co się wydarzyło, to wystąpienie krótkie, 3-minutowe, które właśnie podzieliło bardzo ludzi, podzieliło media w Europie, ale wielu zauważyło, czy ono cokolwiek zmieni? Czy po prostu pani Urszula, zresztą wyszła zaraz po tym wystąpieniu, powiedziała, że ten, kto najwięcej krzyczy, wcale nie musi rządzić, że to demokracja, że równość, wolność i my wszyscy jesteśmy super i wszystko okej. Czy to zostanie zapomniane za chwilę? Czy faktycznie ta nasza reprezentacja, jak mówisz, w parlamencie coś zmieni i to nie jest jedyne takie wystąpienie i jakieś działania pójdą za tym, a nie tylko niektórzy mówią, no pokrzyczała i co dalej? Znaczy zasadniczo obawiam się, że faktycznie to niczego nie zmieni, jeśli chodzi o
wpływ na działanie Komisji Europejskiej i tych wszystkich sił, które forsują dalszą integrację europejską, ponieważ to są ludzie, którzy opowiedziałeś, że ta Unia jest teraz inna, ale ta Unia właśnie od samego początku miała być taka, w jakim kierunku to idzie, prawda? Czyli stworzenia jednak wspólnego państwa europejskiego, czy czegoś takiego jak quasi-państwo. Więc tutaj ewidentnie realizowany jest plan i ten plan jest zrealizowany z dekady na dekadę, bardzo, bardzo konsekwentnie. Tyle, że czasem w historii rzeczywiście pojawiły się momenty, gdzie coś zostało zaburzone, prawda? Wystarczy tutaj przypomnieć chociażby sytuację projektu Konstytucji Europejskiej, która została odrzucona w referendach, prawda? We Francji bodajże i w Holandii. Więc już nie można było tego nazwać konstytucją, więc tam był ten cały kryzys, nazwano to traktatem lizbońskim. Czy to coś zmieniło? I tak i nie, prawda? Bo jednak percepcyjnie to jest duża zmiana, czy coś się nazywa konstytucją, czy nie. Faktycznie konstytucję mamy, więc to nie jest tak, że nie ma sensu walczyć, że nie ma sensu tego krytykować, bo nawet opóźnianie pewnych działań zawsze może doprowadzić do tego, że na końcu pewnych rzeczy jednak nie będzie, prawda? Ale jeśli chodzi o jakiś taki bezpośredni wpływ, taki, że nie wiem, pani Urszula się tym przejmie, to absolutnie nie, prawda? Oczywiście nie. Ja to traktuję bardziej jako pewien wyraz poglądów coraz większej grupy osób, które zaczynają widzieć, że jest coś nie tak i które w związku z tym jakby mają takie poczucie, że inni też tak to widzą, prawda? I to jest ważne dla tworzenia jakiejś takiej zbiorowej świadomości, pewnego ruchu nawet być może, który się gdzieś tam jednak z tego wyłoni, prawda? Że tych osób kwestionujących status quo jednak będzie coraz więcej. Ja myślę, że tych osób faktycznie jest coraz więcej. Widzimy też po materiałach w polskim internecie i nie tylko, że faktycznie ta debata jest na trochę innym poziomie i ludzi, którzy oglądają wiadomości, które są po prostu tworzone pod tezę, jest coraz mniej, ale ludzi, którzy szukają faktycznie prawdziwych wiadomości, jest coraz więcej. Widzieliśmy to wystąpienie, ale już może nie o tym samym wystąpieniu, ale o tych tematach, które tam zostały poruszone, więc myślę, że mogę ciebie zapytać też jako kobietę, bo tam pani Ewa powiedziała, mówię jako kobieta do kobiety, że kobiety czują się niebezpieczne w Europie, w swoich miastach, w swoich wioskach i nie wychodzą na ulicę, a jak wychodzą, no to kończy się to bardzo źle w wielu krajach Europy Zachodniej. Nagrywamy dziś w Warszawie, ja tu jestem od 2 dni, obserwuję sobie centrum miasta, no i powiem, że jako przyjezdny, nie jestem tu na co dzień, też widzę różnych ludzi już na ulicach. Czy ty, Magdo, czujesz się bezpiecznie w Warszawie jako kobieta? Coś się zmieniło, czy to za wcześnie? No bo przecież wiemy, że granice się już otwarły i to wszyscy wiemy. W Warszawie jeszcze to poczucie bezpieczeństwa mamy. Jeszcze pewnych rzeczy nie ma, które już się dzieją w zachodnich stolicach, ale mamy pełną świadomość tego, że to przyjdzie, prawda? Dlatego, że w momencie, kiedy na jednym terytorium żyją ludzie, mówiąc językiem Feliksa Konecznego, cywilizowani na różny sposób, dochodzi do tego, co on nazywał chaosem cywilizacyjnym i niestety kończy się to źle, prawda? Ponieważ jeśli wszyscy nie przestrzegają tych samych reguł, bo nie są chociażby od dziecka wychowani do przestrzegania tych reguł, to ma potem takie, a nie inne skutki, po prostu jakiegoś rozpadu cywilizacyjnego i to się realnie dzieje. I oczywiście jest tutaj wiele prób wytłumaczenia tego, dlaczego chociażby Angela Merkel, prawda, wpuściła tylu migrantów do Europy, czy rzeczywiście chodziło jej o ratowanie rynku pracy, więc tych pytań jest więcej. Ja mam jakąś swoją interpretację i próbę wytłumaczenia tego, o co w tym wszystkim chodzi. No i moim zdaniem rzeczywiście mamy do czynienia z próbą zbudowania czegoś w rodzaju jakiegoś takiego, nie wiem, imperium europejskiego. Ja bardzo często posługuję się w różnych swoich analizach politologicznych właśnie tym pojęciem imperium, bo ono w szczególności dla Niemców, którzy jednak są trzonem Unii Europejskiej, to pojęcie ma dosyć ważną rolę historyczną. Oni tak naprawdę przez 1000 lat mieli swoją rzeszę, prawda, swoje imperium, więc to jest ich jakaś taka forma funkcjonowania ponadpaństwowa. Problemem dla imperium natomiast są bardzo silne tożsamości narodowe, ponieważ Europa od 1000 lat, albo inaczej,
inaczej. Tak jak Niemcy byli związani z tą właśnie tradycją swojego imperium, swojej Rzeszy, tak większość państw europejskich czy narodów europejskich poszła w kierunku rozwoju jednak swoich państw narodowych. I Europa zaczęła się rozwijać na kanwie wielości, takiego decentralizmu politycznego, wielu narodów, wielu państw, które tworzyły razem pewien porządek międzynarodowy. Dla tych, którzy chcą z Europy utworzyć jedno imperium, centralnie zarządzane, posiadające wspólny rząd, posiadający wspólną armię, ponieważ imperium, żeby było prawdziwym imperium, musi mieć swoją armię. Stąd Urszula, prawda, w swoim exposé tyle mówiła właśnie o tej Unii Obronnej, przy czym tu właśnie nie chodzi o Unię Obronną, tylko po prostu chodzi o to, żeby móc stworzyć wreszcie tę imperialną armię, bo dopiero wtedy to imperium rzeczywiście będzie prawdziwym imperium. I imperium ma problem właśnie z tymi tożsamościami narodowymi, które sprawiają, że jednak poszczególne narody chciałyby mieć swoje państwa. Te poszczególne narody wcale nie chcą stać się prowincjami imperium. Tutaj łatwo sobie to wyobrazić, jak pomyślimy o starożytnym Rzymie, prawda? O tym, że Rzym podbijał kolejne ziemie i te ziemie stawały się prowincjami imperium i były zarządzane przez to imperium. I narody, które stworzyły swoje własne państwa, nie chcą zostać przekształcone w takie właśnie najzwyczajniej w świecie prowincje imperialne. My, Polacy, mamy jednak dość silną tradycję narodową, państwową, mimo że ta tożsamość narodowa została u nas bardzo mocno zniszczona przez te ostatnie dekady, ale jednak gdzieś tam jeszcze to drzemie. My nie chcemy być prowincją imperium, tą sklawinią, prawda? Tutaj warto przywołać ten obraz właśnie tego średniowiecznego imperium, które składało się z 4 prowincji. Była właśnie Sklawinia jako Słowianie, była Germania, była bodajże, zapomniałam jak się nazywała, Francja, no i jeszcze właśnie tam Italia, prawda? Cztery prowincje. I teraz, żeby zresetować te tożsamości narodowe, takie jest moje przypuszczenie, ci, którzy budują to imperium, wpadli na taki plan, żeby właśnie rozpuścić te narody poprzez migrację. Tak, żeby stworzyć takie wynarodowione, kosmopolityczne, wymieszane społeczeństwa, którymi będzie można odgórnie rządzić jak w imperium. Jak popatrzymy na całą działalność Komisji Europejskiej, pani Urszuli, już właśnie tej poprzedniej Komisji Europejskiej, przecież ona już na samym początku mówiła o czymś takim jak geopolityczna Europa. Geopolityczna. Słowo geopolityka było w Niemczech po 1945 roku praktycznie zakazane. To było słowo, które jednoznacznie kojarzyło się z III Rzeszą i geopolityką zajmowali się, nazwijmy to, gdzieś tam ludzie sympatyzujący z III Rzeszą. To był taki rzeczywiście klucz. Jak gdzieś się pojawiała geopolityka, to gdzieś tam pojawiał się od razu Haushofer, Carl Schmitt, jakieś takie właśnie plany wielkoprzestrzenne III Rzeszy. Establishment tego pojęcia nie używał. A tu nagle przychodzi Urszula i głośno przed całą Europą mówi, że będziemy budować geopolityczną Europę. Czyli budujemy Europę jako jedno imperium, prawda, z armią, wspólnymi podatkami, z rządem. I to oznacza oczywiście właśnie konieczność przekształcenia tych narodów, państw właśnie w takie prowincje. No i nic się do tego tak nie nadaje, jak właśnie wymieszanie po prostu ludności. Zresztą, jak mogę skorzystać z okazji, polecam tym, którzy lubią czytać książki. Moim zdaniem najlepszym opracowaniem na ten temat jest książka Jerzego Chodorowskiego, Osoba ludzka chyba we wspólnotach europejskich, tak się ten tytuł nazywa. Zresztą wszystkie książki Jerzego Chodorowskiego, profesora, na temat właśnie Unii Europejskiej bardzo dobrze pokazują konsekwencje w realizowaniu właśnie tego planu, żeby wszystkich Europejczyków wymieszać, żeby wielki kapitał zapanował w tym imperium, bo przecież wielki kapitał zawsze kocha imperia, nie lubi granic, prawda, nie lubi różnych przepisów, więc to jest konsekwentnie realizowane. I tak kończąc tutaj tę moją wypowiedź, chciałabym powiedzieć, że i teraz jakby nie chodzi o to, żeby wchodzić w jakieś takie poczucie strachu, zalęknienia, w jakiś taki obraz świata, że oni my, prawda, że oni nam coś robią, że my jesteśmy tacy mali, oni tacy wielcy, my nic nie możemy. Chodzi o to, że oni w wielu rzeczach są krok do przodu albo wiele kroków do przodu, ponieważ planują, prawda,
są w pewnym wąskim gronie, mają środki, mają możliwości realizowania swoich własnych planów. Jakby ten zwykły człowiek jest zawsze gdzieś tam, potrzebuje więcej czasu, żeby się w ogóle zorientować, w jakiej grze jest, prawda? Oni ustalają reguły gry, a my w tę grę gramy i się dopiero po jakimś czasie orientujemy, w co my w ogóle gramy. I to jest taki moment, żeby w ogóle zrozumieć, że rzeczywistość tak funkcjonuje, że nie da się żyć bez planu. I że władza polega właściwie na planowaniu. Jeśli ktoś uważa, że świat funkcjonuje od sobie tak po prostu i te wszystkie rzeczy po prostu się dzieją i nie zastanawia się nad tym, skąd one się dzieją, to może być na końcu właściwie sam sobie winien, prawda? Że się nie zastanawiał, że nie myślał. Więc ja w różnych swoich wypowiedziach, nagraniach apeluję do tego, żeby tę sytuację wykorzystać jako proces uczenia się, bo wszyscy jesteśmy systemami uczącymi się i za długo żyliśmy w takim przekonaniu, albo większość społeczeństwa żyła w takim przekonaniu właśnie, że można żyć z dnia na dzień i można się nie zastanawiać, co skąd się bierze i do czego zmierza. I to jest ten moment, że trzeba uderzyć się w pierś i powiedzieć, mam nadzieję, że nie było tutaj huku, że to jest właśnie ten moment, że trzeba się zastanowić, uświadomić sobie, że nic się nie dzieje przypadkiem i się zastanowić nad sobą, w jaką grę my tak naprawdę gramy. Halo, halo, a czy ty jesteś zapisany już do naszego newslettera? Jeśli nie, to warto, bo właśnie przygotowaliśmy kilka bezpłatnych zdrowotnych bonusów. Żeby je odebrać, wystarczy zapisać się w linku poniżej. Fajnie, że wspomniałeś o tym planie, bo on dotyczy i zdrowia, i finansów, a o tych kwestiach głównie na kanale nagrywamy i też pokazujemy wam, że działania poprzedzone dzisiejszy dzień, no to dają jakiś efekt, czy to finansowy, czy zdrowotny, więc jeśli oni planują, jeśli politycy planują, no to też musimy swoje życie planować, a nie tylko zostawiać. I fajnie, że wspomniałeś o tym strachu, że ten strach jest wzbudzany i o to im chodzi. Fajnie, że rozmawiamy, że analizujemy. To jeszcze jedna kwestia. Pamiętamy, jak pani Ewa darła te kartki i mówi Zielony Ład do kosza, więc może o Zielonym Ładzie słów kilka, tym bardziej, że jesteśmy w Warszawie, mieście pierwszym, gdzie od 1 lipca strefa czystego transportu weszła i od tego może się zaczęło, no ale przecież tych problemów związanych właśnie z Zielonym Ładem jest więcej. Widzimy tych absurdów mnóstwo, że gaz nieekologiczny, że to nieekologiczne, że kopalnie w Polsce nieekologiczne, ale w Niemczech już ekologiczne. Jak ty to widzisz i w którym kierunku to pójdzie? Jak my właśnie mamy planować jako jednostka? Budujemy sobie dom, kupujemy auto, nagle mówią, że tego nie wolno. Jak tu się ustawić? No bo skoro mówimy o tym planie, to pociągnijmy ten temat. Jak ty to widzisz? Jak ty to przeanalizowałeś na przykład w kontekście swojego gospodarstwa domowego i swoich działań? Co ty robisz, widząc ten Zielony Ład, zielony plan, który się tylko zmienia, można by powiedzieć nawet pod kątem tego, żeby Niemcom było dobrze, żeby ich gospodarka na tym korzystała, no bo przecież już to widzimy, że to nie jest Unia Europejska, tylko Unia Niemiecka, znak zapytania, ale myślę, że chyba tak możemy śmiało powiedzieć. Plan planem też jest kwestia tego, jak daleko zajdą w realizacji tego planu, prawda? Bo to jest też oczywiście pytanie, jak długo Unia Europejska rzeczywiście będzie jeszcze funkcjonować, bo to w tej chwili też jest bardzo poważny znak zapytania rzeczywiście, chociażby w kontekście całej zmiany tej geostrategicznej na świecie, prawda? Czyli przenoszenie się ciężaru do Chin, to się nie miało prawa wydarzyć. Jakby ci, którzy ten plan pisali i inaczej sobie to wyobrażali, to ja tutaj jeszcze zatrzymam się przy tej kwestii niemieckiej, bo moim zdaniem plan niemiecki był taki, żeby uzależnić od siebie Rosję. Ja tutaj akurat mam trochę inne spojrzenie niż jakby to, co wynika z tego naszego głównego nurtu polskiego patriotyzmu, tak bym to powiedziała, prawda? Ja tutaj uważam, że mamy różne swoje mity, które sprawiają, że nie rozumiemy rzeczywistości i źle szacujemy kwestie relacji niemiecko-rosyjskich, bo za bardzo jakby nie doceniamy tego tak naprawdę, co robią Niemcy i jak bardzo Niemcy sami Rosją nieraz i manipulowali,
używali do swoich własnych celów, osłabiając ją, żeby ją tak naprawdę zdominować, bo wiadomo, że gdyby Niemcom udało się Rosję sobą podporządkować, mieliby dostęp do nieograniczonej ilości zasobów, ziemi, prawda, to jest ten ideał niemieckich elit imperialnych. Ja mówię tutaj o elitach, bo niemieckie społeczeństwo wiele z tego nie rozumie i absolutnie nie chcę mówić, że przeciętny Niemiec jest, nie wiem, jakimś nacjonalistą z III Rzeszy, który teraz marzy o tym, prawda, żeby tutaj ruszyć na podbój wschodu. Absolutnie nie i chcę, żeby to było jasno zrozumiałe. Niemieckie społeczeństwo to jedno, a niemieckie elity to jest zupełnie inna historia. Tam jest ciągłość, w niektórych przypadkach nawet pewnych rodów prawie że od 1000 lat, jak chociażby, nie wiem, Habsburgów, prawda? Przecież oni są cały czas aktywni w polityce, chociaż w telewizji się nie pokazują, ale aktywni są. Więc plan był taki, podporządkować sobie Rosję, właśnie zbudować tę zjednoczoną Europę od Lizbony do Władywostoku, prawda, to było takie ulubione pojęcie Niemców i potem wziąć w kleszcze Chiny i móc tak naprawdę Chiny w jakiś sposób też sobie podporządkować. Stało się inaczej, więc to jest też pytanie, co z tego planu wyjdzie i to gdzieś w mojej głowie ten znak zapytania jest, dlatego ja osobiście, jeśli chodzi o te plany praktyczne, to nie uważam, że największą pułapką jest branie różnego rodzaju dotacji, z którymi związana jest chociażby konieczność wyrzucenia pewnego sprzętu, na przykład, nie wiem, pieców starego typu, prawda? Bo zazwyczaj to właśnie na tym polegają te dotacje. One są po to, żebyśmy my zdecydowali się z domu wyrzucić, powiedzmy, ten stary piec. Jeśli ktoś ma jakąś dużą piwnicę, to ten piec mógłby sobie tam dalej stać, prawda? Tak. Ale warunkiem przyjęcia dotacji było właśnie to, że ten piec musiał być wyrzucony. Więc to była taka pułapka i ja akurat nie uważam, że jeśli ktoś ma możliwość, to dobrze po prostu działać równolegle, jak jest możliwość, żeby sobie ten piec, tę kozę dalej trzymać, jak ktoś ma właśnie jakiś tam swój własny, nie wiem, dom na wsi, to po prostu warto to trzymać, bo nie wiadomo, co będzie. Nie brać dotacji, nie wchodzić w tą strukturę, bo wtedy jesteśmy transparentni, jesteśmy po prostu w systemie i on nas jest w stanie kontrolować, a system jest niezwykle, nie wiem jak to powiedzieć, cyniczny, dlatego że przecież przez ostatnie kilkanaście lat Polacy byli motywowani do wymiany pieców, chociażby właśnie tych koksowych na ogrzewanie gazowe, mimo że tak naprawdę ci, którzy za tym stali, dobrze wiedzieli, że docelowo gaz też będzie usuwany, ponieważ to są także paliwa kopalne, i było wiadomo, że w następnym kroku te ogrzewanie gazowe i to wszystko, właśnie całe instalacje gazowe też będą przeznaczone do likwidacji, ponieważ wszystko ma być na prąd, prawda? Ale przy okazji ileś firm zarobiło, ileś różnych podmiotów też odpowiedzialnych za te programy i dotacje też na tym zarobiło, prawda? A ludzie wydali pieniądze i wyrzucili z domu coś, co część mogła trzymać, część oczywiście nie wiadomo. Przestrzeń nie jest ograniczona. Więc ja generalnie działam w ten sposób, żeby nie korzystać z pewnych ofert, które są pułapką i w jakiś sensie dywersyfikować różne rzeczy. Natomiast sama idea Zielonego Ładu to jest bardzo szeroka, bo oprócz tej kwestii takiej właśnie czysto energetycznej, czysto biznesowej, gdzie to rzeczywiście był pomysł na to, żeby uzależnić Europę od określonych technologii, Niemcy w tej chwili bardzo intensywnie pracują nad wodorem. To jest ich plan. Ich plan to jest tak naprawdę opanować technologię wodoru i rzeczywiście zdominować Europę za pomocą tych technologii, nad którymi bardzo intensywnie pracują. Już też mają bardzo intensywne porozumienia z Afryką Północną. Przecież tam jest pomysł, żeby w ogóle budować jakieś, nie wiem jak to nazwać, nie wiem, jakieś rurociągi dla tego zielonego wodoru. Ja się na tym nie znam, jak już tak powiem, śledzę te komunikaty, ale nie jestem w stanie ocenić, bo znaczy wiem, że na razie jakikolwiek transport i w ogóle ta technologia rzeczywiście jest jeszcze dosyć ograniczona, ale oni już nad tym pracują, prawda? Więc ten plan jest, ale też musimy pamiętać, że po tym kryje się coś dużo głębszego i moim zdaniem to jest dużo bardziej jakby, nie wiem, niebezpieczne, albo po prostu powinniśmy nad tym się poważnie zastanowić, ponieważ za tym kryje się zmiana światopoglądowa.
To jest zmiana światopoglądowa. To jest cała nowa, można powiedzieć, taka neopogańska ideologia jakiegoś takiego kultu matki natury, całkowita dechrystianizacja, przy czym chcę jasno powiedzieć, jakby sprawą oczywistą jest to, że żyjemy w czasach, gdzie każdy sam decyduje o swoim własnym światopoglądzie, religii i tak dalej. Kwestia jest tego rodzaju, że jesteśmy łudzeni tym, że rzekomo żyjemy w państwie liberalnym, gdzieś, które ma być neutralne światopoglądowo, prawda? Przynajmniej takie założenie liberalizmu, że państwo liberalne jest neutralne światopoglądowo, nie faworyzuje żadnego światopoglądu i aktywnie nie wspiera żadnego światopoglądu. Teoretycznie tak powinno być. I teoretycznie Unia Europejska też taka powinna być. Natomiast za Zielonym Ładem kryje się przede wszystkim cała agenda światopoglądowa, czyli jakieś takie właśnie przekonanie, że najważniejsza jest matka natura, dobrostan natury, w ogóle jakieś takie mocno materialistyczne, tam w ogóle już właśnie nie ma miejsca na cokolwiek związanego czy z chrześcijaństwem, czy w ogóle nawet z religiami monoteistycznymi. Zresztą wystarczy zobaczyć to, co robi Harari, prawda? Jego cała twórczość Harariego jest skierowana przede wszystkim do osób pracujących w korporacjach, bo dostajemy informacje z różnych źródeł, że właśnie w korporacjach te książki są rozdawane, polecane do czytania, jako nagrody wręczane, gdzie chodzi o to, żeby zaprogramować ludzi na określony sposób myślenia, czyli Boga nie ma, duszy nie ma, umysłu nie ma, jest tylko i wyłącznie ten świat materialny, tu i teraz, więc najważniejsze jest jakiś taki właśnie dobrostan natury, przyrody i to ma określone swoje konsekwencje, bo wtedy się pojawia pytanie chociażby, pojawia się wiele kwestii etycznych. Czy na przykład można poświęcić ludzi dla ratowania planety? Na gruncie tego światopoglądu, który wyrósł ze świata chrześcijańskiego, człowiek jest traktowany jako wyższe dobro niż przyroda i życie ludzkie jest nienaruszalne, prawda? Nie ma tutaj w ogóle możliwości dokonywania takiej oceny, prawda? Cel nie uświęca środków, ale jak wyjdziemy z tego światopoglądu, on będzie miał określone konsekwencje. I teraz ja mówię to po to, nie żeby, nie wiem, tutaj prowadzić jakąś nie wiem, krucjatę ideologiczną, ale żebyśmy wszyscy się zaczęli nad tym zastanawiać, w jakim świecie my się obudzimy, jeśli w to wejdziemy. Ja mówię o tym też dlatego, że ja bardzo dokładnie przebadałam narodowy socjalizm. Ja się tym tematem rzeczywiście wiele lat zajmowałam i uważam, że obraz narodowego socjalizmu, taki jaki jest narzucany w jakimś sensie opinii publicznej, jest bardzo zafałszowany i tamten element właśnie taki neopogański był dominujący. Tam nie było miejsca na jakąkolwiek etykę uniwersalistyczną, etykę chrześcijańską, nawet w jakiejś takiej formie, nie wiem, oświeceniowej, jakiejś takiej humanistycznej, prawda, jakiegoś, nie wiem, kantyzmu czy czegoś takiego. Tam już była sama idea, najważniejsza jest równowaga w przyrodzie, są ludzie, którzy są bardziej pożyteczni z punktu widzenia rozwoju, prawda, cywilizacji, kultury i są ludzie, którzy są niepotrzebni, zbędni albo nawet przeszkadzają. Przecież cała agenda ekologiczna w III Rzeszy była bardzo mocno rozwinięta. Przecież tam była cała idea, żeby budować na wschodzie jakieś takie zrównoważone gospodarstwa, małe osady, więc te idee tam były, prawda? Depopulacja była potrzebna po to właśnie, żeby stworzyć bardziej zrównoważoną gospodarkę. Wojna to był tylko etap przejściowy. Wojna była tylko po to, żeby pokonać liberalizm, żeby pokonać właśnie ten zły kapitalizm i żeby potem wprowadzić ekologiczną Europę. To był właśnie jakby program narodowego socjalizmu. I jak teraz słucham tego, co mówi Urszula i osoby z nią związane, to naprawdę zaczynam odczuwać bardzo duży niepokój, ponieważ ze względu na to, że mam tę wiedzę, jaką mam, ja zaczynam po prostu widzieć te same rzeczy, nawet te same słowa, te same klucze, prawda, jak chociażby ta geopolityka. Przecież jednym z takich flagowych projektów Urszuli jest tak zwany New European Bauhaus, czyli nowy europejski Bauhaus.
Czyli nowa architektura, która ma uwzględniać także interesy przyrody. A przypomnijmy, że też osoby, które gdzieś tam wyrosły z tego Bauhausu, budowały potem bardzo funkcjonalne obozy koncentracyjne. Bardzo takie, tam też miało być wszystko obliczone, wyważone, nic się nie miało prawa zmarnować, prawda? To jest ta logika, więc moim zdaniem czkawką nam się odbija to, że tak łatwo po 1945 roku Europa zapomniała, co się działo w czasie III Rzeszy. Europejczycy przyjęli bardzo gładko to wytłumaczenie, że to była tylko kwestia braku demokracji, braku przestrzegania praw człowieka, jakiś nacjonalizm, że w ogóle Niemcy sami byli ofiarami, oni w 1945 roku zostali wyzwoleni, tak samo jak inni Europejczycy zostali wyzwoleni. I to tak gładko poszło, tak zapomniano, uznano, że to się już nigdy więcej nie powtórzy, a te głębokie przyczyny, które tam były, one sobie tak po prostu głęboko sobie dalej tam tkwiły i moim zdaniem zaczynają powoli wychodzić. Oczywiście w takiej formie, w jakiej to było wtedy, to nie będzie nigdy robione, bo nie ma też takiej potrzeby, prawda? Bo możliwości technologiczne są inne. Nikt nie będzie budował obozów koncentracyjnych, ale na gruncie technologii związanych z czwartą rewolucją przemysłową, o której mówi tyle Klaus Schwab i Davos, czyli połączenia świata organicznego ze światem technologicznym, światem cyfrowym. Z każdego człowieka będzie można zrobić perfekcyjnego więźnia, prawda? Wystarczy, że się popodłącza nam przenajróżniejszy sprzęt, że całe nasze domy będą zdalnie sterowane, elektryczne zamki, elektryczne, nie wiem, nawet zamki w oknach, centralne ogrzewanie sterowane z zewnątrz, ilość pobieranej wody sterowana z zewnątrz. To wtedy każdy dom może stać się właśnie takim obozem, gdzie ktoś z zewnątrz będzie decydował, ile energii mamy prawo zużyć, ile wody mamy prawa zużyć. Być może będzie tak, że ilość dostępnych surowców będzie zależna od tego, jak wysoko w hierarchii stoimy, jakie są nasze zasługi dla systemu. Jak się popatrzy na tę logikę tego działania, to naprawdę prędzej czy później dochodzimy do tego, że to jest możliwe i jest bardzo prawdopodobne, że to jest gdzieś przynajmniej uwzględniane w planach i dlatego to jest ten moment, żeby po prostu o tym mówić, bo już też znowu kończąc tą wypowiedź, może to tak zabrzmi bardzo mocno, ale właśnie chcę, żeby to dało nam wszystkim do myślenia, ponieważ odwołam się tutaj do sprawy Holokaustu po prostu. Dlaczego on tak gładko poszedł? Dlatego, że ofiary wierzyły sprawcom do samego końca. Ofiary zostały oszukane. Oni wierzyli, że jadą na wschód, że są tylko przesiedlani, że będą mieli tam lepsze warunki i do samego końca wierzyli w to, że nic złego im się nie wydarzy. Gdyby wiedzieli, co się dzieje, myślę, że by protestowali, bo wiedzieliby, że nie mają nic do stracenia. Czy Niemcy byliby w stanie wtedy nad tym zapanować? Myślę, że nie. Ostfront, każdy żołnierz był na wagę złota na Ostfroncie. Nie mieli zasobów do tego. Więc pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że nic nie możemy zrobić. Najważniejsza jest świadomość sytuacyjna i zrozumienie tego, że jakby za łatwo kupiliśmy tę wersję, że wraz z pokonaniem narodowego socjalizmu, a potem wraz z pokonaniem Związku Radzieckiego zło zniknęło ze świata i że żyjemy w dobrym świecie, koniec historii, siły demokracji zwyciężyły, więc zło zniknęło. To jest nieprawda i to jest coś, nad czym się powinniśmy zastanowić, nad naszym głębokim światopoglądem, na tej linii w ogóle, dobro, zło, prawda, fałsz, prawda, bo to jest taka metoda sterowania, żeby nam wmówić, że żyjcie, prawda, piekła nie ma, Boga nie ma, duszy nie ma, w ogóle się o tym nie zastanawiajcie, prawda, nie myślcie nad tym i cieszcie się tylko dniem dzisiejszym. Mhm. No można powiedzieć, że kiedyś to już grano. Często się właśnie mówi to, co wspomniałeś, że historia się skończyła i jest tylko w podręcznikach i to się w 1945 roku skończyło. To programowanie trwa, idiokracja w praktyce się spełnia. Myślę, że warto, żebyśmy przy okazji dzisiejszej rozmowy, przynajmniej tej pierwszej części, jeszcze chociaż rozpoczęli jeden temat, czyli ten gospodarczy temat tego planu podboju Niemiec, który trochę się zatrzymał. Widzimy, że gospodarka Niemiec nie tyle hamuje, ale już zahamowała, ma duże problemy, a często się mówiło, że jeśli gospodarczo
Niemcy mają Katar, to w Polsce będzie duży problem. No i tak faktycznie jest, że jesteśmy mocno połączeni gospodarczo właśnie z Niemcami i chciałem zapytać, czy my przez ten faktycznie Katar niemiecki, przez to, że Chiny się bardzo mocno rozpychają i też to się oczywiście Niemcom podoba, bo widzimy kolejne cła, podatki nakładane na samochody nie tylko elektryczne z Chin, które przecież już w polskich salonach też można kupić i nie tylko, widać je przecież na polskich ulicach. Czy my będziemy przez to biednieć? Jak najbliższe lata będą wyglądać? Oczywiście tak ogólnie, bo moglibyśmy 3 godziny o tym rozmawiać, ale no ty to na pewno widzisz też. Wielu Polaków tego nie widzi. Dziś jest dobrze, dziś minimalna krajowa poszła do góry. Polacy są coraz bogatsi, jest 800+ i tak dalej, i tak dalej. Są socjalne programy, dopłaty do mieszkań. Wiadomo, że drugi się zatrzymał na razie, ale ten pierwszy przecież Polacy pobierają z tamtego roku. No i żyje im się lepiej. Nie widzą, wielu nie widzi tego problemu, który jest za rogiem, no bo przecież my jako Polska nie mamy swoich fabryk, albo mamy ich tak mało, że to realnie nie wpływa na naszą gospodarkę. Co by się wydarzyło, gdyby Niemcy się zatrzymali faktycznie w Polsce, te zwolnienia, które już się dzieją? No nie mówię o tym, że to się będzie działo, przecież widzimy, co Fiat zrobił, zabrał produkcję do siebie i zwolnienia w tych fabrykach w dziesiątkach tysięcy już się podziały. Jak ty widzisz to, co się będzie działo na tej linii gospodarczej Polska-Niemcy? Tak jeszcze a propos historii, trzeba pamiętać, że kiedy Niemcy w 1939 wkroczyli do Polski, to zaczęli oczywiście bardzo intensywną pracę propagandową i między innymi była bardzo duża taka propaganda skierowana do zwykłych Polaków, że pod rządami Niemców będzie im się żyło lepiej, prawda? Będzie lepsza praca, większy dobrobyt. Wtedy no jeszcze Polacy mieli swoje elity, były jakie były, ale jeszcze jakieś tam były i tego nie kupili, prawda? Po 89 kupili i to jest to, że to imperium w dużej mierze na naszych ziemiach zostało już zbudowane. Ja akurat nie uważam, że państwa polskiego już nie ma, że to jest tylko fikcja, tylko zostały pewne fasady, żeby ludność nie zrozumiała, że została już de facto podbita, że stary plan został po prostu zrealizowany tylko tak zwanymi pokojowymi metodami. Mówię tak zwanymi, ponieważ wystarczy chociażby tutaj poczytać właśnie Chińczyków, prawda? Sztuka walki, żeby wiedzieć, że wojnę prowadzi się bardzo różnymi metodami, nie tylko poprzez taki podbój zbrojny, ale chociażby poprzez podbój właśnie ekonomiczny i poprzez także podbój psychologiczny, ideologiczny, tożsamościowy i w jakimś sensie można powiedzieć, to jest paradoks, że rzeczywiście w pewnym sensie Niemcy słowa dotrzymali, bo rzeczywiście przeciętnemu Polakowi żyje się lepiej, tylko pytanie, jakby Polska funkcjonowała, gdyby nie było rozbiorów, gdyby podczas I wojny światowej nie została wydrenowana, gdyby w okresie międzywojennym mogła się rozwijać, gdyby nie było II wojny światowej, gdyby nie było komunizmu, gdyby nie było Unii Europejskiej, bo może wtedy byśmy po prostu byli w zupełnie innym miejscu, więc tworzono pewną sztuczną sytuację, jakby zaniżając nasz potencjał po to, żebyśmy chcieli brać od nich, prawda, i uważać ich za naszych dobrodziei. I to już jest, to już jest właściwie jakby koniec jakiegoś procesu, bo rzeczywiście moim zdaniem państwo polskie jako państwo po prostu już nie istnieje, a ludność jest w jakimś sensie kupowana tym dobrobytem po to, żeby się po prostu nie interesowała tym, w czym tak naprawdę funkcjonuje i po co to wszystko jest, że to było wszystko po to, żebyśmy nie bronili własnego przemysłu, nie chcieli być kimś jako Polacy, tylko żeby wystarczyła nam ta konsumpcja, prawda? Bo jakby ten dobrobyt polski bierze się po prostu z tego podniesienia stopy właśnie tej konsumpcyjnej. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwy rozwój gospodarczy, czyli budowanie własnych marek, po prostu własnych firm, własnej myśli technologicznej, tego wszystkiego, co rzeczywiście ciągnie gospodarkę do góry, tego nie ma, bo taki był plan. Myśmy mieli być taśmą produkcyjną dla Niemców, prawda? Te wszystkie samochody made in Germany w dużej mierze są produkowane w Polsce. Przynajmniej duża ich część, prawda? Co mają Niemcy? Niemcy mają technologię, mają całe zarządzanie, mają całą logistykę, czyli właśnie to wszystko, co jest najważniejsze z punktu widzenia rozwoju i też najbardziej dochodowe, prawda? Ponieważ wiadomo, że wynagrodzenie za skręcenie tych śrubek jest znacznie mniejsze
ważniejsze niż potem danie tej pieczątki, prawda, Volkswagen czy coś tam. To są zupełnie inne marże, zupełnie inne pieniądze i to trzeba rozumieć, prawda? I to trzeba chcieć być kimś więcej, bo to o to wszystko się rozbija. Kim my chcemy być? Czy nam to wystarcza właśnie bycie tymi robolami, czy my chcemy być tymi, którzy tworzą te marki, którzy mają coś własnego, którzy są dumni z tego, że Made in Poland to jest coś, prawda? Że to jest, że bycie kimś, po prostu bycie kimś w świecie jako Polak. Więc to już zostało bardzo daleko zaawansowane, właśnie ten proces jakiegoś takiego resetu tak naprawdę polskości i świadomości i gospodarki. I rzeczywiście Polska gospodarczo jest w jakimś sensie podsystemem niemieckiego systemu gospodarczego. Jesteśmy przez to ściśle uzależnieni od Niemców. I teraz jak to jest z tymi Niemcami? Bo wiele osób jakby tutaj nie rozumie. Z jednej strony chcą budować to imperium, tą geopolityczną Europę, to mocarstwo, a z drugiej strony mają takie problemy. Kluczem do tego jest to, co powiedział Walter Steinmeier w takim orędziu skierowanym do narodu niemieckiego. Mniej więcej 2 lata temu to orędzie wygłosił. I on tam wprost powiedział, że przez ostatnie 30 lat, w czasie właśnie tego rozwoju takiego globalnego neoliberalizmu, globalnego handlu, że nikt na tym tak bardzo nie skorzystał jak Niemcy. On to wprost w swoim orędziu powiedział, że nikt tak nie skorzystał na tym jak Niemcy. Niemcy stworzyli całą swoją tą machinę, taką maszynkę eksportową. Byli przecież przez wiele lat eksportem, światowym mistrzem eksportu, prawda? Państwo jednak średniej wielkości, prawda? Ale dzięki czemu? Właśnie dzięki kolonizacji Europy, podporządkowaniu sobie Europy, stworzeniu z Europy jakiejś takiej własnej bazy gospodarczej, dzięki temu mogli tą całą machinerię taką eksportową rozkręcić. I Steinmeier w swoim przemówieniu powiedział wprost, że ten czas się skończył. Ten czas się skończył, że wchodzimy w nową epokę w ogóle jakby rozwoju świata. To jest koniec neoliberalizmu, jest koniec takiego wolnego handlu, jaki był i wprost to powiedział i my musimy się przygotować na to, że będziemy teraz mieli okres przejściowy, gdzie się będziemy musieli przestawić na coś nowego, gdzie będziemy się musieli odnaleźć w nowych zupełnie warunkach. I to, co się dzieje teraz w niemieckim przemyśle, to jest właśnie skutek tego, bo Niemcy sami dobrze wiedzą, tak jak było już nie będzie, ponieważ świat takiego nieskrępowanego, wolnego handlu się po prostu skończył. Zaczyna się epoka protekcjonizmu, budowania właśnie tych wielkich przestrzeń i to jest ten niemiecki pomysł, żeby teraz skoncentrować się na Europie, żeby właśnie tutaj stworzyć to swoje imperium, które będzie miało być tą ich podporą. To ma być ta idea, prawda? I teraz gospodarka o obiegu zamkniętym, żeby, ponieważ Europa nie ma wielu surowców, wejść w recycling, prawda? Żeby te surowce jak najbardziej odzyskiwać. Tutaj mogę powiedzieć coś, co słyszałam od osoby, która zajmuje się gospodarką odpadami na temat tych zakrętek do butelek, ponieważ oficjalne uzasadnienie jest takie, że chodziło o ochronę środowiska, prawda, bo tam te delfiny, rekiny, czy ktoś tam połyka te zakrętki. Ponoć to jest informacja, którą zasłyszałam od kogoś, prawda jest zupełnie inna. Z punktu widzenia recyklingu zakrętka ma dużo większą wartość niż sama butelka. I te zakrętki nie trafiały do tych żółtych worków i ci, którzy zajmują się po prostu tą recyklingiem, te zakrętki tracili. I dlatego chodziło o to, żeby te zakrętki trafiały tam, gdzie butelki, bo to była po prostu realna strata. I ta osoba akurat nie twierdziła, że rzeczywiście tutaj akurat nie Niemcy bardzo mocno w tym recyklingu siedzą. Przede wszystkim grupa Schwarz, Lidl, prawda? Schwarz jest właścicielem Lidla. Tutaj warto też wskazać chociażby na kazus Giedrzwałdu, gdzie ma być przecież budowany jakiś cały wielki obiekt właśnie, gdzie ma dochodzić do tej gospodarki tymi właśnie odpadami. To takie właśnie specyficzne miejsce zostało wybrane, bardzo, bardzo dziwne, ale w każdym bądź razie jakby trzeba zrozumieć, że jest pewna taka warstwa zewnętrzna i jest warstwa wewnętrzna i trzeba zrozumieć, jak te mechanizmy funkcjonują. My mamy problem, żeby zrozumieć, jak te mechanizmy funkcjonują, bo nie mamy fachowców.
Bo jak właśnie te butelki, prawda? Jak się nie wie tak naprawdę, jak to funkcjonuje od środka, to zostaniemy na tej powierzchownej warstwie właśnie, że to tylko ekologia, że to tyle pieniędzy kosztuje, że tutaj Europa zwariowała, że się zakrętkami zajmuje. Ale jak zrozumiemy, o co chodzi, że ktoś dokładnie policzył, ile tych zakrętek ginie, ile na tych zakrętkach można zarobić, to zaczynamy patrzeć na to zupełnie inaczej, zaczynamy dostrzegać wewnętrzną logikę, prawda? I wtedy się zaczynamy zastanawiać, i gdzie jest nasze miejsce w tym nowym systemie, prawda? Jak będzie już wiadomo, że Niemcy już nie będą mogli tyle produkować, bo będą musieli zmienić cały swój profil działania, no to gdzie będzie tutaj dla nas miejsce w tym nowym układzie? I mam wrażenie, że kompletnie nikt w Polsce sobie nie zadaje tego pytania, jakie będzie tak naprawdę nasze miejsce w tej gospodarce, o tym obiegu zamkniętym, właśnie o tym całym tym recyklingu, tym dewzroście, o którym mówi Urszula, w tym systemie tych wszystkich ceł, tych węglowych, prawda, śledzenia śladu węglowego. I to jest coś, nad czym eksperci powinni jak najszybciej się pochylić i zastanowić, żeby zobaczyć po prostu, jakie są wewnętrzne flaki tego nowego systemu. Co to tak dokładnie jest zbudowane? Jak to ma być skonstruowane, prawda? Jak ta energia ma krążyć? Nad czym kto ma zarabiać? Bo powiedzmy ten recycling, bardzo wiele tych firm, które przetwarzają te surowce, bardzo często te firmy znajdują się w Niemczech, natomiast spalarnie, gdzie spalane jest to, czego się przetworzyć nie da, już są w innych państwach, prawda? I żeby ten system zrekonstruować, potrzebna jest bardzo dobra taka wiedza fachowa, której ja nie mam, bo ja patrzę na to wszystko z zupełnie innej perspektywy, ale apeluję o to, żebyśmy zaczęli właśnie nad tym się zastanawiać tak po prostu w jakiś taki inżynierski sposób, prawda? Bo to jest sposób myślenia inżyniera. Jak coś się konstruuje? Jaka to jest konstrukcja? Jaki to jest pomysł? I jakie będzie nasze miejsce w tym nowym pomyśle? I czy to jest takie miejsce, które rzeczywiście chcemy zająć? Moim zdaniem nie, bo moim zdaniem to będzie jeszcze bardziej podrzędne niż to, co mamy obecnie. Sporo wątków, Magdo, poruszyłaś. Dla naszych świadomych widzów, dajcie znać w komentarzu, jak wy to widzicie, czy rozumiecie to podobnie. To jest ciekawy czas. Słyszeliśmy, że 2024 rok to będzie naprawdę wyjątkowy, przełomowy rok, a jesteśmy dopiero realnie w połowie roku, więc jeszcze sporo przed nami. Myślę, że warto myśleć, warto podchodzić, tak jak wspomniałaś, inżyniersko do tego. Można słuchać tego, co słyszymy od pani Urszuli, ale mieć swoje zdanie i faktycznie szukać trochę drugiego dna, zastanawiać się, jak się ustawić w tej nowej rzeczywistości, która tutaj przed nami jest. Nie strach nas karmi, tylko myślę, że wiedza. Fajnie, że wspomniałaś, że możemy zastanowić się, kim chcemy być, że chcemy coś więcej, że Polacy są głodni. Ja też to często mówię, że jesteśmy głodni jako Europejczycy. Ta Europa Zachodnia już dawno umarła pod kątem takiej mentalności i chęci do zrobienia czegoś więcej. A w Polakach w nas jest cały czas jest coraz więcej jeszcze tej chęci, więc życzę nam wszystkim, żebyśmy ten głód dalej mieli, ten głód rozwoju, chęci edukacji, przede wszystkim chęci świadomości, bo tego nam nikt nie zabierze. Obojętnie co się wydarzy, to co będziemy mieli między uszami, mimo tej idiokracji, tego programowania z mediów z każdej strony, to co też wspomniałaś jest, także myślę, że dzisiaj zrobimy tu kropkę i zapraszamy na drugi odcinek. Dziękuję, Magdo. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!